Hej głodomory! W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę prywaty, ponieważ przygotuję swoje ukochane street foodowe danie, które może nie leży w kulinarnym DNA Polaków, ale na pewno w naszej kulturze. Mowa o hot dogu, który przygotuję w tym przepysznym kaszubskim chlebku. Podam do tego domowy sos barbecue oraz orzeźwiającą salsę. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Krakus. Sos barbecue jest jednym z najbardziej popularnych sosów na świecie i przygotowuje się go na przeróżne sposoby. Ja pokażę Wam mój ulubiony, który jest bardzo prosty i błyskawiczny, a przede wszystkim spowoduje, że przestaniecie kupować ten sos w butelkach. Na dno garnka wysypuję brązowy cukier, który będę powoli karmelizował, czyli tak długo podgrzewał, aż zamieni się w płyn. Pamiętacie, że karmel jest mega, ale to mega gorący, dlatego nigdy go nie próbujcie, ani palcem, ani łyżeczką, ani niczym innym. W trakcie, gdy cukier się karmelizuje, ja posiekam cebulę. Pokroję ją w drobną kostkę, żeby szybciej się rozpadła pod wpływem temperatury karmelu. I jeszcze spora ilość czosnku. O, chodźcie, zobaczcie, jak powinien wyglądać karmel. Zamienił się w taką płynną ciecz. Kolor też mówi o tym, że jest już gotowy, aby w nim przesmażać cebulę i czosnek. Pewnie ci z Was, którzy gotują, teraz się przerazili, że jak dodam cebulę do tego karmelu bez żadnego tłuszczu, to ona się momentalnie spali. Nie denerwujcie się. W cebuli jest bardzo dużo płynu, który pod wpływem tej temperatury zacznie z niej wypływać i już tworzy się powoli tutaj sosik. Jeśli z cukru gdzieniegdzie na dnie garnka powstanie jeszcze taka skorupka, to się tym nie denerwujcie. Karmel to dłuższy proces i podczas dalszego gotowania to wszystko się rozpuści. Czas doprawić. Tutaj mam kolendrę w ziarnach. Bardzo lubię jej aromat. Następnie ostry pieprz cayenne i jeszcze kmin rzymski. Tego typu sosy, takie gęste, które są na bazie pomidorów, bardzo fajnie współgrają właśnie z korzennymi przyprawami. Nigdy nie bójcie się ich używać. I teraz muszę chwilkę poczekać, aż te wszystkie przyprawy uwolnią aromaty i w całej kuchni będzie pachniało kminem i kolendrą. Efekt osiągnięty. W całej kuchni unosi się niesamowity korzenny zapach. Dolewam teraz piwa. Najlepszy będzie tutaj porter, bo on ma taką fajną goryczkę. Dorzucam teraz suszoną śliwkę. Jeżeli jest sezon i znajdziecie na bazarze wędzone śliwki, to koniecznie takie tutaj wrzućcie. Ten sos będzie jeszcze lepszy. I teraz dodam składnik, który może Was nieźle zaskoczyć, mianowicie podwójne espresso. Tak, moi kochani, połączenie pomidorów, korzennych przypraw, śliwki i kawy oraz portera jest perfekcyjne. Całość powinna się teraz redukować około 10 minut, czyli ten płyn musi odparować i stać się dużo gęstszy. Wtedy dodam pozostałe dwa składniki. Pierwszy składnik to ketchup. Najlepiej dodajcie ten, który najbardziej lubicie. Sos już zgęstniał, pogotuję go dosłownie jeszcze 3-4 minuty i mogę miksować, a w międzyczasie dodam miodu. Najlepszy do sosu barbecue jest miód gryczany. On jako jedyny wśród miodów jest na tyle wyrazisty, że nie zginie pośród pozostałych smaków. Tak jak mówiłem, sos jest błyskawiczny. Mogę miksować. Jeżeli pod mikserem poczujecie delikatnie przypalone dno garnka, to bardzo dobrze. Ten aromat jest wskazany w tym sosie. Po zmiksowaniu powinien być bardzo gęsty, co można zauważyć na końcówce miksera. Ten sos na pewno jest bardzo słodki od karmelu i od miodu, ale powinien też być lekko kwaśny. Najpierw spróbuję. A teraz zadecyduję, ile powinienem do niego dodać octu. Ocet winny, który dolewam, jest też świetnym konserwantem. Dzięki niemu ten sos będzie mógł dużo dłużej stać przelany do słoika. Sos teraz odstawię do ostygnięcia i pokażę Wam, jak przygotować fajną, orzeźwiającą salsę.
Taki orzeźwiający smak świetnie skontruje dosyć ciężki smak barbecue. Zacznę od przygotowania kukurydzy. Wcześniej ją ugotowałem, a teraz ją obkrajam z tych pięknych, żółtych ziaren. Oczywiście możecie kupić kukurydzę w puszce, ale gwarantuję Wam, że taka, ugotowana własnoręcznie, jest dużo smaczniejsza. Jest też jędrna i twarda przy gryzieniu. I sprzedam Wam taki fajny patent na gotowanie kukurydzy. Otóż do wody dodajcie odrobinę masła i cukru. Będzie miała wtedy ładniejszy kolor i będzie dużo jędrniejsza. I rozdrabniam ją w palcach. Kolejnym składnikiem będzie czerwona cebula. W tego typu dodatkach, w tego typu salsach bardzo ważny jest aspekt wizualny, żeby tu było jak najwięcej kolorów. Żółte, czerwone, czas na zielone, czyli szczypiorek. Dodam też świeżo posiekanej kolendry. Jeśli nie lubicie kolendry, możecie dodać tutaj mięty lub natki pietruszki. Dodam też coś pikantnego. Papryczka jalapeno, taka ze słoika w occie, będzie tu idealna. Drobniutko ją posiekam. Gdy dodajecie ostre papryczki do potrawy, pamiętajcie, aby jak najdrobniej je posiekać, żeby one były wyczuwalne w całym daniu, a nie, że nagle traficie na wielki kęs papryki i piekło w gębie się robi. Wjedzie tu też pyszny, malinowy pomidor, którego pokroję w kostkę. On puści dużo soku, ale też da słodyczy. W tej misce jest mnóstwo kolorów, ale jest też mnóstwo słodkiego smaku, trochę pikantnego i bardzo aromatycznego, ziołowego. Potrzeba czegoś kwaśnego. Limonka tutaj idealnie się sprawdzi. A właściwie to sok z limonki. Jeszcze to lekko doprawię. Dodaję odrobinę soli i kminu rzymskiego. Wygląda bardzo apetycznie, a co najfajniejsze, o której porze roku byście takiej salsy nie zrobili, to będzie przypominała przecudowne lato. Ten żółty, czerwony, zielony, no a smak? Wyborny. Mogę kończyć swojego hot doga. Tu mam mega smaczny, lokalny kaszubski chleb, bo ja zawsze wybieram lokalnie. I teraz z niego wytnę takie bardzo grube kawałki. Tak bardzo często w Stanach na ulicach się podaje hot dogi, że ta bułka nie jest podłużna, tylko jest to taki chleb albo chałka. Rozcinam to teraz przez środek. I tu w tą kieszeń włożę parówkę oraz sosy. Ale najpierw pieczywo muszę podsmażyć. Nie ukrywam, że jestem bardzo głodny, w związku z czym zrobię sobie 2 hot dogi. Najpierw chleb umieściłem na suchej patelni, a teraz dodam do niego zimnego masła. To masło będzie się powoli rozpuszczało, a chlebek będzie się pięknie przyrumieniał. A w tym ślicznym garnuszku zagotowałem wodę, do której teraz wrzucę parówki, bo nie wyobrażam sobie hot doga bez parówki. Nad kuchenką unosi się już przepiękny aromat masła, to znaczy, że chlebek się na pewno pięknie przyrumienił. Jeszcze z drugiej strony go przysmażę i za chwilę zjem hot doga. Hot dog to w końcu street foodowe danie, więc podawać też trzeba go należycie. Nie na talerzu, tylko na papierze czy gazecie. Środek najpierw smaruję dokładnie sosem barbecue. Ścianki już posmarowałem sosem. Teraz na spód daję trochę tej orzeźwiającej salsy. Po czym wkładam pyszną parówkę i jeszcze trochę salsy. I tak prawidłowo powinien wyglądać właśnie lewiatanowski hot dog.
Jak widzicie, dania, które gotuję razem z Lewiatanem, to nie tylko takie klasyki jak schabowy czy zrazy, ale także i współczesna, młoda kuchnia dla każdego. Zapyszna.